Wyobraź sobie scenę, która wygląda jak kadr z epickiego filmu historycznego. Stepowe niebo, ciężkie od kurzu, wznoszonego przez dziesiątki tysięcy kopyt. Kozackie pieśni splatają się z tatarskimi okrzykami, a echo stali niesie się jak zapowiedź apokalipsy. Rok 1581, czerwiec, Wielkie Księstwo Litewskie. Nad Mochylewem zawisa cień. Nie chmura, nie burza, lecz armia, która ma zmieść wszystko na swojej drodze. Czy 200 husarzy może powstrzymać 30 tysięcy? Czy garstka mieszczan, księży i dzieci może stawić czoła nawałnicy? Mochylew, miasto nad Dnieprem, miało odpowiedzieć na to pytanie i odpowiedziało z hukiem, ogniem i skrzydłami. To nie jest opowieść o wielkich armiach czy fortecach z kamienia. To historia o ludziach, którzy powiedzieli nie i zmienili bieg historii. O mieście, które stało się symbolem. I o cudach, które tak raz, jak przystało na Rzeczpospolitą, nadjeżdżają konno. Mochylew 1581 roku to opowieść o odwadze, która śmieje się w twarz beznadziei, i o skrzydłach, które trzepoczą nad Dnieprem, przypominając, że nawet najmniejsi mogą rzucić wyzwanie losowi. Rok 1581 nie był spokojnym czasem na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej obojga narodów. Król Stefan Batory, człowiek, który miał w żyłach więcej ognia niż cały obóz tatarski, prowadził wojnę z Moskwą Iwana Groźnego. Po zwycięstwach pod Połockiem w 1579 i Wielkimi Łukami w 1580 roku Batory szykował się do wielkiego finału, ataku na Psków, strategiczną twierdzę Moskwy. Ta kampania, zwana wojną polsko-moskiewską, była nie tylko starciem militarnym, ale także próbą sił dwóch wizji świata: Rzeczypospolitej, opartej na wolności szlacheckiej i unii z Litwą, oraz Moskwy, gdzie władza cara była absolutna. Iwan, zwany Groźnym nie bez powodu, nie zamierzał siedzieć z założonymi rękami. Jego odpowiedź na straty terytorialne była prosta i brutalna. Zmasowany najazd na Litwę, który miał złamać ducha Rzeczypospolitej i zmusić Batorego do odwrotu. Armia, która ruszyła na Wielkie Księstwo Litewskie, była jak huragan. Kroniki różnią się w szacunkach. Jedne mówią o 30 tysiącach, inne o nawet 45 tysiącach ludzi. Byli tam Tatarzy krymscy, mistrzowie szybkich rajdów i chaosu, kozacy dońscy, którzy szablą władali lepiej niż piórem, oraz moskiewska jazda rajtarska, uzbrojona w pistolety i kirysy. Do tego piechota, armaty i tabory, które ciągnęły się jak ogon komety. Cel? Spalić wsie, zrabować miasta, pokazać Litwie, że nikt nie igra z carem. Na drodze tej nawałnicy stał Mochylew, miasto handlowe, położone nad Dnieprem, klucz do wschodnich bram Rzeczypospolitej. Mochylew nie był fortecą z bajki, nie miał murów jak Kraków czy Wilno, a jego garnizon przypominał bardziej drużynę ochotników niż regularną armię. Główne siły Batorego maszerowały na Psków, zostawiając Mochylew z garstką piechoty, kilkudziesięcioma mieszczanami z rusznicami i jedną rotą husarii, 200 jeźdźcami pod dowództwem porucznika Markowskiego. To jakby próbować zatrzymać lawinę za pomocą drewnianej taczki. Historycy spierają się, dlaczego Mochylew stał się celem. Jedni wskazują na jego strategiczne położenie. Kontrola nad Dnieprem dawała dostęp do szlaków handlowych i komunikacyjnych, kluczowych dla zaopatrzenia armii Batorego. Inni sugerują, że Iwan chciał po prostu pokazać swoją siłę, niszcząc symbol litewskiego oporu. Mochylew, choć nie był potężną twierdzą, miał znaczenie symboliczne. Był jednym z ostatnich bastionów na wschodzie, który mógł powstrzymać najazd. Upadek miasta otworzyłby drogę na Wilno i Smoleńsk, destabilizując całą Litwę.
Warto spojrzeć na szerszy kontekst. Wojna polsko-moskiewska była kulminacją długoletniego konfliktu o Inflanty i dominację w regionie. Iwan Groźny po początkowych sukcesach w Liwonii musiał zmierzyć się z rosnącą potęgą Rzeczypospolitej pod wodzą Batorego, który nie tylko był wybitnym wodzem, ale także reformatorem armii. Wprowadzenie nowoczesnych taktyk, takich jak mobilne chorągwie husarskie i pety chorskie oraz lepsza organizacja zaopatrzenia sprawiły, że Rzeczpospolita stała się groźnym przeciwnikiem. Mochylew, choć na uboczu wielkich kampanii, stał się miejscem, gdzie te reformy Batorego zostały wystawione na próbę. Życie w Mochylewie przed najazdem było typowe dla miast handlowych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kupcy z całej Europy zjeżdżali tu, by handlować zbożem, futrami i woskiem. Dniepr, płynący leniwie przez miasto, był arterią życia. Łodzie przywoziły towary, a karczmy nad rzeką tętniły życiem. Mieszczanie, choć zamożni, nie byli wojownikami. Ich codzienność kręciła się wokół targów, kościoła i plotek o wojnie, która toczyła się gdzieś daleko. Nikt nie spodziewał się, że wojna zapuka do ich drzwi i to z hukiem armat. 27 czerwca 1581 roku Mochylew budzi się w chaosie. Świt nie przynosi śpiewu ptaków, lecz wrzask piekła. Tatarzy nadciągają jak zjawy, cicho, szybko, skutecznie. Przedmieścia płoną, domy zamieniają się w ogniska, a dym gryzie w oczy jak złośliwy komar. Kozacy dońscy z szablami w dłoniach wycinają wszystko, co się rusza. Moskiewscy rajtarzy w błyszczących kirysach szykują się do szarży. Nad tym wszystkim unosi się złowrogi pomruk armat, które zaczynają ostrzeliwać mury. Ale Mochylew nie klęka. Zamiast paniki miasto wybucha energią. Mieszczanie, którzy jeszcze wczoraj handlowali zbożem, dziś ładują rusznice. Kobiety noszą wodę, by gasić pożary, i krzyże, by podtrzymać ducha. Dzieci, które powinny bawić się w chowanego, sypią piasek na płomienie. Księża nie próżnują. Ojciec Benedykt, miejscowy proboszcz, rozdaje hostie i naboje z równą gorliwością. Strzelajcie prosto, a Pan Bóg poprawi. Woła, błogosławiąc każdego, kto chwyta za muszkiet. W karczmie, pod Złotym Orłem, kupiec Janusz, gruby jak beczka piwa, organizuje obronę. Jeśli mamy zginąć, to przynajmniej z fasonem, krzyczy, rozdając widły, siekiery i wszystko, co może służyć za broń. Jego żona, pani Zofia, z nożem kuchennym w jednej ręce i różańcem w drugiej, wygląda jak walkiria w spódnicy. Nawet miejscowy kowal, zwany Małym Wojtkiem, choć ważył tyle co 2 konie, wali młotem w tatarskie tarcze, jakby to były podkowy. Wśród mieszczan wyróżnia się młoda Anna, córka miejscowego piekarza. Zamiast chować się w piwnicy, biega po ulicach, dostarczając amunicję strzelcom na murach. Jeśli Tatarzy chcą chleba, to dostaną ołów. Rzuca z zadziornym uśmiechem, a jej odwaga zaraża innych. Takie postacie, choć nie zapisane w kronikach, były sercem Mochylewa. Zwykli ludzie, którzy w obliczu zagrożenia stawali się bohaterami. Historycy zauważają, że obrona Mochylewa była improwizowana, ale nie przypadkowa. Miasto miało naturalną przewagę. Dniepr utrudniał manewry wroga, a mosty stały się wąskimi gardłami, które obrońcy wykorzystywali do zastawiania pułapek. Co więcej, mieszkańcy Mochylewa znali teren lepiej niż najeźdźcy, co pozwoliło im na skuteczne kontrataki z zasadzki. Mury, choć nie najpotężniejsze, były wystarczające, by spowolnić wroga, dając czas na organizację obrony. To wszystko sprawiło, że Mochylew, mimo braku regularnej armii, stał się twierdzą ducha. Analitycy wojskowi wskazują, że jedność mieszkańców była kluczem do sukcesu. W tamtej epoce podziały społeczne między szlachtą, mieszczanami a chłopami były normą. W Mochylewie jednak te granice się zatarły.
Kupcy, rzemieślnicy, duchowni i dzieci walczyli ramię w ramię, tworząc coś, co można by nazwać ludową armią. To zjawisko, rzadkie w XVI wieku, pokazuje, jak wielką siłą była tożsamość lokalna Wielkiego Księstwa Litewskiego, które choć zróżnicowane etnicznie i religijnie, potrafiło zjednoczyć się w obliczu zagrożenia. Kiedy sytuacja wygląda jak finałowa scena filmu katastroficznego, a dym zasłania niebo, na horyzoncie pojawia się coś, co zmienia wszystko. Husaria, legendarna kawaleria Rzeczypospolitej, której sama nazwa sprawiała, że wrogowie zaczynali się modlić. Marcin Kazanowski, dowódca wschodnich chorągwi, wysyła porucznika Markowskiego z jego rotą 200 jeźdźcami. 200. Przeciwko 30 000, a może nawet więcej. To brzmi jak żart, ale nikt się nie śmieje. Na wieży kościoła ojciec Benedykt błogosławi skrzydła husarskie, które lśnią w słońcu jak zbroje aniołów. Mieszczanie, widząc ten widok, zaczynają oddychać. Nie dlatego, że wierzą w zwycięstwo, wierzą w cud. Porucznik Markowski, z twarzą pooraną bliznami i oczami, które widziały niejeden bój, nie traci czasu na przemowy. Gdzie wróg? Pyta krótko, poprawiając szablę. Jego ludzie, w pełnym uzbrojeniu, z lancami gotowymi do szarży, wyglądają jak burza, która czeka, by się rozpętać. Skrzydła na ich plecach trzepoczą na wietrze, a konie parskają, jakby same nie mogły się doczekać. Trzymajcie nam piwo, woła jeden z husarzy, niejaki Wojciech, znany z ciętego języka i jeszcze ostrzejszej szabli. Tłum na murach wybucha śmiechem. To nie jest armia, która boi się śmierci. To armia, która śmieje się śmierci w twarz. Historycy wojskowości zwracają uwagę, że husaria była nie tylko elitą militarną, ale także fenomenem psychologicznym. Ich szarże, wsparte groźnym wyglądem, skrzydła, lance, błyszczące zbroje, siały panikę wśród wrogów. W przypadku Mochylewa ta psychologiczna przewaga odegrała kluczową rolę. Tatarzy, przyzwyczajeni do szybkich rajdów, nie byli gotowi na frontalne starcie z kawalerią, która walczyła jak w transie. Husaria nie była jednak jedyną siłą w polu. Wspierała ją rota petychorska Temura Szymkowicza, lżejsza kawaleria, która specjalizowała się w szybkich manewrach i atakach z flanki. Do tego dołączyła chorągiew kozacka pod wodzą jednego z Radziwiłłów, rodu, który na Litwie był niemal synonimem potęgi. Te trzy formacje, choć nieliczne, działały jak dobrze naoliwiona maszyna, wykorzystując teren i chaos wśród wroga. 30 czerwca, poranek. Mgła spowija Dniepr, a niepewność wisi w powietrzu. Mieszczanie na murach ściskają rusznice. Dzieci chowają się za matki, a księża odmawiają psalmy. I wtedy, jak grom z jasnego nieba, rozlega się ryk koni, dźwięk lanc, krzyk za Rzeczpospolitą. Husaria uderza pierwsza, fala metalu i szału, skrzydła trzepoczą, lance tną powietrze, a ziemia drży pod kopytami. Tatarskie czambuły, które jeszcze chwilę temu szykowały się do kolejnego szturmu, rozpadają się jak domek z kart. Moskiewscy rajtarzy w swoich błyszczących pancerzach próbują stawiać opór, ale panika jest szybsza. Cofają się, potykają, uciekają. Z boku wchodzi rota petychorska Temura Szymkowicza, tnąca jak brzytwa. Potem dołącza chorągiew kozacka pod wodzą Radziwiłła i bitwa zamienia się w chaos. Na polach przed Mochylewem krew miesza się z błotem, a Dniepr czerwienieje od uciekinierów, którzy próbują przeprawić się na drugi brzeg. Mosty stają się pułapkami, rzeka grobem. 7 godzin trwa to piekło. Husaria, choć nieliczna, działa jak precyzyjny mechanizm. Każdy cios jest celny, każda szarża mordercza. Markowski z szablą w jednej ręce i przekleństwem na ustach prowadzi swoich ludzi przez środek tatarskiego zamętu. Nie zatrzymujcie się, krzyczy, a jego głos niesie się nad polem bitwy jak dzwon.
Wojciech, ten otrzymajcie piwo, tnie szablą tak szybko, że miejscowi żartują później, że sam jeden pokonał pół tatarskiej armii. W jednej z kluczowych chwil bitwy rota petychorska Szymkowicza wykonuje manewr, który przechyli szale zwycięstwa. Wykorzystując wąwóz na południe od miasta, zaskakują tatarski oddział, który próbował obejść mury. Kozacy Radziwiłła z kolei wycinają drogę ucieczki, zmuszając wroga do walki w otwartym polu. To tutaj, w błocie i krwi, rodzi się legenda Mochylewa. Historyczna analiza bitwy pod Mochylewem wskazuje, że sukces obrońców wynikał z kilku czynników. Po pierwsze, zaskoczenie. Husaria uderzyła w momencie, gdy wróg był rozproszony, szykując się do kolejnego szturmu. Po drugie, teren, pola i wąwozy wokół Mochylewa ograniczały manewry liczniejszej armii, zmuszając ją do walki na warunkach obrońców. Po trzecie, morale mieszczanie, widząc husarię, odzyskali wiarę w zwycięstwo, co przełożyło się na ich skuteczność w walce. W efekcie bitwa, która miała być łatwym zwycięstwem Iwana, zamieniła się w jego upokorzenie. Warto też zauważyć, że Mochylew nie był odosobnionym przypadkiem. W tym samym czasie inne miasta, jak Witebsk czy Orsza, również stawiały opór najeźdźcom. Ale Mochylew wyróżniał się skalą dysproporcji sił i determinacją obrońców. To starcie pokazało, że nawet w obliczu przeważających sił wroga dobrze skoordynowana obrona i odwaga mogą przynieść zwycięstwo. Gdy kurz opada, a Dniepr znów płynie spokojnie, Mochylew wygląda jak cud, który nie miał prawa się wydarzyć. Miasto stoi. Mury, choć nadpalone, nie runęły. Domy, choć niektóre w ruinie, wciąż dają schronienie, a ludzie, zmęczeni, brudni, ale żywi, zaczynają śpiewać. W karczmie pod Złotym Orłem rozbrzmiewa pieśń o zwycięstwie, a kufle unoszą się w górę, jakby same chciały uczcić ten dzień. Wróg odszedł, a raczej uciekł. Tych, których schwytano, nie zabito. Wysłano ich z powrotem do Moskwy z jednym zadaniem – opowiedzieć, co się stało. Niech Iwan Groźny wie, że jego huragan rozbił się o skałę zwaną Mochylewem. Kroniki podają, że straty wroga były ogromne. Tysiące zabitych, setki jeńców, porzucone tabory i armaty. Obrońcy stracili kilkudziesięciu ludzi, w tym kilkunastu husarzy, ale ich ofiara nie poszła na marne. Porucznik Markowski, popijając piwo w karczmie, śmieje się z kupcem Januszem. Myślałeś, że nie damy rady? Pyta, unosząc kufel. Janusz, wciąż w poplamionej krwią koszuli, kręci głową. Myślałem, że wszyscy zginiemy, ale wy, husarze, jesteście jak diabeł z anielskimi skrzydłami. Anna, córka piekarza, dołącza do rozmowy z dumą, pokazując zadrapanie na ramieniu. To od tatarskiej strzały, mówi z uśmiechem. Ale ja strzeliłam pierwsza. Analitycy historyczni wskazują, że obrona Mochylewa miała znaczenie nie tylko militarne, ale także symboliczne. Była to jedna z wielu bitew wojny polsko-moskiewskiej, ale pokazała, że Rzeczpospolita potrafiła skutecznie stawiać opór nawet w najtrudniejszych warunkach. Mochylew stał się dowodem na siłę jedności mieszczan, szlachty i duchowieństwa oraz na niezłomność ducha Wielkiego Księstwa Litewskiego. To starcie wzmocniło morale armii Batorego, która kilka miesięcy później zdobyła Psków, zmuszając Iwana do negocjacji pokojowych. Mochylew 1581 roku to więcej niż bitwa. To symbol. Symbol tego, że nawet najmniejsi mogą powiedzieć nie i wygrać. Że garstka ludzi z wiarą w sercu i szablą w dłoni może zmienić bieg historii. To także przypomnienie o roli husarii, formacji, która przez wieki była wizytówką militarną Rzeczypospolitej. Ich szarże, choć czasem wyglądały jak szaleństwo, były precyzyjnie zaplanowane i oparte na doskonałym wyszkoleniu. Dlaczego Mochylew nie jest tak znany jak Grunwald czy Kirchholm? Może dlatego, że nie był wielką bitwą,
która zmieniła losy wojny, ale był symbolem czegoś większego, oporu, który rodzi się z desperacji i wiary. Historycy zauważają, że takie starcia, choć mniej spektakularne, budowały tożsamość Rzeczypospolitej jako państwa, które nigdy nie poddaje się bez walki. Mochylew był jednym z wielu punktów oporu, które razem stworzyły mozaikę zwycięstwa Batorego nad Iwanem. Rozważmy na chwilę, co by się stało, gdyby Mochylew padł. Iwan mógłby kontynuować najazd, siejąc chaos na Litwie i zmuszając Batorego do odwrotu z Pskowa. Być może wojna polsko-moskiewska potoczyłaby się inaczej, a Rzeczpospolita straciłaby Inflanty na zawsze. Ale Mochylew nie padł. I to właśnie czyni tę historię tak fascynującą. Pokazuje, że w historii nie zawsze liczy się liczba, ale odwaga, strategia i duch. Nie znajdziesz tej bitwy w każdym podręczniku. Nie ma o niej pieśni, które śpiewano by przy ogniskach. Ale powinna tam być. Bo Mochylew to więcej niż miasto. To opowieść o odwadze, która śmieje się w twarz beznadziei. O skrzydłach, które trzepoczą nad Dnieprem. I o ludziach, którzy przypomnieli światu, że cuda nadchodzą konno. Trzymajcie się i pamiętajcie o Mochylewie.